Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wspieraj nas na patronite.pl/Maciej Orłoś. 19 km przyjaźni. Tyle wystarczy, by Rosja i Korea Północna padły sobie w ramiona. Big Mac z kolą nie dla Putina, a ruskie pierogi niech mu staną w gardle. Czy leci z nami pilot, czyli kiedy polskie migi trafią na Ukrainę? Obywatele za szybcy dla polityków rządzący, więcej pary, ogarnijcie się. Czwartek, 10 marca, Maciej Orłoś, zaczynamy w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Kto by się spodziewał, że losy Rosji tak się potoczą? Od stuleci kultura rosyjska była częścią europejskiej. 2/3 mieszkańców Rosji mieszka w końcu w jej europejskiej części. A jednak to maleńki, dalekowschodni kraj, z którym Rosję łączy jedynie 19-kilometrowy skrawek granicy, będzie mieć największy wpływ na kulturę i cywilizację rosyjską w XXI wieku. Tak, Rosja i Korea Północna. Rosja i Korea Północna są jak Pat i Mat, czy raczej złowrogie wersje bohaterów tej czechosłowackiej kreskówki, bo cokolwiek próbują zmajstrować jest beznadziejne i niestety dla świata bardzo groźne. Rosja staje się coraz bardziej jak Korea Północna nie dlatego, że obu rządzących nimi tyranów bez piątej klepki łączy fizyczne podobieństwo, ale dlatego, że owi tyrani spowodowali odcięcie swoich narodów od reszty świata. O tym, że Korea Północna jest skansenem zimnej wojny, odciętym od południowej, zaminowaną strefą, zdemilitaryzowaną, wiemy i widzimy to od dawna. Teraz to samo staje się z Rosją. Polska i Białoruś już nawet stawiają płot, co prawda na granicy z Białorusią, ale przecież dla Łukaszenki, a zwłaszcza dla Putina, między Białorusią a Rosją nie ma prawie różnicy. Oczywiście! Jak bardzo Rosja cofa się cywilizacyjnie? No, przypomina mi się taka scena z początku lat 90., kiedy w Warszawie otwierany był pierwszy McDonald's. W kolejce po hamburgery ustawiały się tłumy, a na otwarciu był nawet ówczesny minister pracy Jacek Kuroń. Impreza była pełna radości, bo do Polski zawitał wtedy prawdziwy Zachód przez duże Z. Takie duże jak na rosyjskich czołgach tłumnie płonących i porzucanych z braku paliwa na ukraińskich drogach. Właśnie to duże Z każe się Zachodowi z Rosji wycofać, a więc także McDonald'sowi. I tak jak w Warszawie 30 lat temu, tak i teraz w rosyjskich miastach przed makami ustawiły się tłumy nie po pierwszego, ale po ostatniego, może nawet ostatniego w życiu wielu Rosjan Big Maca. To były smutne kolejki. Jeszcze bardziej smutne jest to, że na aukcjach internetowych w Rosji sprzedawane są już mocno przestudzone dania ze słynnego fast foodu, a nawet sosy w plastikowych saszetkach. Co kto zdążył jeszcze wpakować do kieszeni przed wyjściem spod złotych łuków, teraz może z zyskiem sprzedać w internecie. Jeszcze może, ale pewnie niedługo, bo całkiem prawdopodobne, że Rosja odetnie się od internetu. Rosjanie będą mogli najwyżej korzystać z Runetu, w pełni kontrolowanego przez tamtejsze służby. Czy w Runecie będą działać sklepy, portale społecznościowe i tym podobne? No cóż, jeśli rosyjski internet jest tak sprytnie przygotowany i będzie tak sprawnie wprowadzony jak inwazja na Ukrainę, to Rosjanie sobie raczej nie posurfują. I bardzo dobrze. Sprawa McDonald'sa to oczywiście błahostka w porównaniu z ciężarem innych sankcji i wycofaniem się stamtąd już idących w setki, a może nawet tysiące znanych marek. Ale to błahostka bardzo symboliczna, a my ludzie przecież uwielbiamy symbole i nienawidzimy też symboli, to one kierują naszą wyobraźnią. Na zachodzie McDonald's często jest traktowany jako symbol niezdrowego konsumpcjonizmu. Ale może na wschodzie stanie się symbolem straty, jaką zwykli Rosjanie ponieśli przez swojego, niestety przez większość ciągle jeszcze ukochanego przywódcę. I może ta strata skłoni ich wreszcie do jakiejś refleksji, że może tego obmierzłego capa czas wreszcie pogonić. No dobrze, zejdźmy już z tematu tępych rosyjskich przywódców i przejdźmy do czegoś bardziej pozytywnego. Jest coś, o czym nie wiem. Do bohaterskich Ukraińców, którzy już od 2 tygodni, ponad już nawet 2 tygodni bronią się i zadają najeźdźcom ciężkie straty. Skoro była już mowa o symbolach, to z pewnością jednym z najważniejszych symboli jest prezydent Zełenski. Jego niezłomna postawa wobec najazdu Imperium Zła zainspirowała autorów murali z Poznania. Wcześniej na tym murze był Putin, ucharakteryzowany
charakteryzowany na Voldemorta, a dziś jest już kto inny. To Harry Zełenski, nie chłopiec, a polityk, który przeżył. I to nie fikcyjne zaklęcie złego czarnoksiężnika, a od kilku do być może nawet kilkunastu zamachów na swoje życie sprokurowanych przez Rosjan. Ukraina ma wielu sojuszników. Coraz więcej broni trafia do tamtejszych żołnierzy z zachodu. Mundurowi pozują z brytyjskimi, szwedzkimi, czy nawet wreszcie niemieckimi wyrzutniami pocisków przeciwpancernych. Te zdjęcia są pięknymi dowodami na solidarność europejską. Dowodami oczywiście ciągle zbyt skromnymi jak na ukraińskie potrzeby, ale jednak. Jeszcze 2 tygodnie temu mogliśmy się obawiać, że Zachód nawet takich nie zaoferuje. Ukraina potrzebuje jednak nie tylko broni przeciwpancernej, zwłaszcza, że Rosjanie przez swoją głupotę tracą czołgi niemal na własne życzenie. Tu pozwólcie, że przytoczę historię opisaną na Facebooku przez ukraińskiego dziennikarza mieszkającego w Polsce Igora Isajewa. W obwodzie sumskim do wioski wjeżdżają 4 rosyjskie czołgi. Mieszkańcy z domów z zainteresowaniem obserwują. Okupanci zatrzymują się, załoga wysiada, z 2 czołgów spuszczają paliwo do pozostałych 2, widocznie się skończyło, i odjeżdżają. W środku wioski stoją 2 puste czołgi. Miejscowi wychodzą z domów i wkładają ukraińskie flagi do czołgów, po czym znów rozchodzą się do domów i obserwują. Pierwsze 2 czołgi wracają z paliwem, widzą 2 czołgi z ukraińskimi flagami i niesamowicie strzelają. Niszczą czołgi, podchodzą i zdają sobie sprawę, że czołgi są ich. Miejscowi cicho się śmieją. Pozostałe 2 czołgi krążą po wiosce, ewidentnie załogi są zagubione, a w wiosce jest most na 5 ton dla samochodów. Jedzie 1 czołg i most się zapada. Czołg tonie w rzece wraz z całą załogą. Miejscowi się śmieją. Został 1 czołg. Jeździ, w końcu grzęźnie w rowie. Okupanci wysiadają, pchają i zostawiają czołg w wiosce. Na własnych 2 nogach wracają skąd przyjechali. No więc właśnie, najlepszą bronią przeciwpancerną bywają sami Rosjanie. Ale to, czego Ukrainie potrzeba najbardziej, to broń przeciwlotnicza i samoloty bojowe. Już wydawało się, że kraje NATO z byłego bloku wschodniego, w tym Polska, przekazały postsowieckie MiG-29, ale okazało się to nieprawdą. Sprawa MiG-ów jest jednak ciągle na stole. Wygłodniała wzmocnień lotnictwa Ukraina by po nie chętnie sięgnęła, Polska by je chętnie oddała, ale sęk w tym, że dostępu do stołu broni polityka. Nie patyczkują się. Nie chodzi o to przecież, że nie chcemy rozzłościć Putina. Oprócz Viktora Orbana już chyba nikt się tym nie martwi. Chodzi o to, żeby nie dać Putinowi pretekstu do ataku na wschodnią flankę NATO. Dlatego nie dziwi gambit polskiej dyplomacji z propozycją wysłania samolotów do amerykańskiej bazy w Niemczech. Gdyby ukraińscy piloci odebrali je stamtąd, putinowskiej propagandzie prowojennej trudniej by było skierować ostrze przeciwko Polsce. Nice. Nie są na taki wariant zbyt chętni. Sytuacja nie jest łatwa, ale wiem, kto mógłby ją rozwiązać. Antoni Macierewicz. Już mówię wam dlaczego. Kilka lat temu, jeszcze jako szef MON, przekonywał z trybuny sejmowej, że Egipt sprzedał Rosji 2 okręty wojenne za symbolicznego $1. To były okręty, które Rosja zamówiła we Francji, ale Francuzi anulowali kontrakt po aneksji Krymu. Francja sprzedała w końcu te okręty do Egiptu. Macierewicz przekonywał, że to była ściema i że Egipt miał być tylko pośrednikiem w sprzedaży do Rosji, żeby oszukać niechętną Putinowi społeczność międzynarodową. No cóż, to nie była prawda, jak wiele innych rzeczy, które opowiadał, o których mówił Macierewicz. Ale teraz ten pomysł mógłby się przydać. Czy nie moglibyśmy sprzedać naszych migów za złotówkę, na przykład do Tuwalu albo Kiribati, a oni potem odsprzedać je Ukrainie za hrywnę? No tak, tylko nie wiem, czy z oceanii migi doleciałyby na Ukrainę. Ale może warto sprawdzić. No dobra. Koniec żartów. Jakoś trzeba temat migów ogarnąć. Panie polityczki i panowie politycy, to jest wasza robota. Do cholery. Jeszcze jak? Skoro już koniec żartów, to przejdźmy do spraw bardzo poważnych. W Polsce znalazło się już ponad 1 000 000 uchodźców z Ukrainy, a będzie ich jeszcze więcej. Polacy stają na wysokości zadania. Charytatywne, pospolite ruszenie pozwala nam się szczycić tym, że nie ma w kraju wielkich obozów dla uchodźców z Ukrainy, ponieważ przyjmujemy ich do własnych domów.
Przy okazji przypominam, że w opisie filmu znajdziecie linki do organizacji pomocowych, które zbierają pieniądze na działalność, więc tym razem też możecie olać Patronite'a, mojego Patronite'a, a wesprzeć mnie komentarzem, najlepiej miłym, subem, lajkiem czy followem w mediach społecznościowych. Do zrobienia w sprawie uchodźców ma jeszcze ciągle bardzo dużo polski rząd i polskie instytucje, bo ewidentnie nie nadążają za entuzjazmem wolontariuszy. Jest zaangażowane wojsko, straż pożarna, jest projekt ustawy pomocowej, są punkty recepcyjne, ale niestety są też w nich braki zaopatrzenia czy bałagan na dworcach. Nie będę się tu teraz znęcać na osobach decyzyjnych, bo nie ma to sensu w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Zachęcam tylko i apeluję do roboty. Do roboty. No więc jak już powiedziałem, nie chcę się znęcać, w związku z tym bez wielkich komentarzy zostawię wypowiedzi niektórych polityków, którzy zbyt są chyba przyzwyczajeni do marnych politycznych wojenek i dowolnego podejścia do pojęcia prawdy. Powiem więc tylko tyle tak. Panie pośle Jarosławie Zieliński, proszę, niech pan więcej nie robi takich akcji jak podpinanie się do wyjazdów wolontariuszy, z którymi nie ma pan nic wspólnego, żeby tylko zrobić sobie ładne zdjęcie. Naprawdę bardzo proszę. Panie prezesie Adamie Glapiński, niech pan nie obraża młodych ludzi z dużych miast, sugerując, że są głupi, bo dali się ponieść emocjom i okupowali stacje benzynowe z obaw o braki w zaopatrzeniu. Nie był pan tam, więc nawet pan nie wie, kto stał w tych kolejkach. Proszę takich rzeczy więcej nie mówić. Naprawdę bardzo proszę. Panie i panowie posłowie ze Zjednoczonej Prawicy, nie próbujcie przepchnąć w ustawie o pomocy uchodźcom przepisów, które dadzą wam bezkarność za ewentualne przekręty, także w czasie pandemii. To jest bardzo brzydki pomysł. Bardzo proszę, nie róbcie tego. Róbcie natomiast, drodzy politycy, takie akcje, jak prezydent Przemyśla z Matteo Salvinim. Włoski prawicowy polityk, były wicepremier Włoch, Matteo Salvini, przyjechał do Polski zobaczyć na własne oczy kryzys uchodźczy. Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla, przywitał go prezentem, duplikatem koszulki, jaką Salvini nosił niedawno na wizycie w Rosji, z podobizną Putina i napisem Armia Rosji. Prezydent Przemyśla zaproponował, żeby Salvini razem z nim pojechał zobaczyć, co przyjaciel Włocha zrobił Ukraińcom. No i tak trzeba robić, tak trzeba robić, tak trzeba żyć, moi drodzy. Pora na nasz kącik kulturalny. Antosiu, witam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od sztuki wysokiej, która jak wiadomo potrafi upaść niezwykle nisko. Pani Anna Netrebko, słynna rosyjska solistka, śpiewaczka operowa, podobnie jak wielka polska intelektualistka, pani Edyta Górniak, znana ze śpiewania hymnu. Pani Anna śpiewała hymn olimpijski w czasie ceremonii otwarcia Igrzysk w Soczi. Znana z aktywnego wspierania prezydenta Putina, musi się pożegnać w najbliższym czasie z koncertami w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, bo odmówiła potępienia ostatnich działań Putina. W tym czasie wspomniana wcześniej pani Edyta Górniak zapewniła Polaków, że Polska jest na całe szczęście bezpieczna, bo jej syn Alan będzie nas bronił, po czym zainkasowała 22 000 za występ na koncercie Solidarni z Ukrainą. Bardzo się obraziła, kiedy okazało się, że pani Steczkowska całą swoją garzę za występ na tym samym wydarzeniu przekazała na pomoc Ukrainie. Dlaczego się obraziła? No, bo ona nie chciała przekazywać, a teraz to już tak trochę głupio tego nie zrobić. Z kolei panu Paprodziadowi z zespołu Łąki One tak bardzo odpłynął peron w szerzeniu fake newsów o wojnie w Ukrainie, że aż go z zespołu wywalili. A teraz przed Państwem duet Karaś-Rogucki w utworze Zapasowy tlen. Nim skończy się dźwięk ten, zapomnij, że jestem. Zapasowe serce, zapasowy tlen. Chciałbym Was jeszcze zachęcić do używania aplikacji Ratownik, stworzonej przez Polską Organizację Ratowniczą. Działa w 2 językach, w polskim i ukraińskim, i jest niezwykle potrzebna w planowaniu logistyki w obecnej sytuacji. W aplikacji Ratownik ludzie dodają mieszkania, transport, punkty z darami, punkty pomocy, a nawet pracę. Aplikacja daje nam jeden system dla każdego potrzebującego i pomagającego.
Szczegóły znajdziecie na stronie Polskiej Organizacji Ratowniczej, link w opisie filmu. I to już wszystko tym razem, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!